Siemanko, na dzisiaj przygotowałem 3 sposoby na zrobienie szlufki, więc zapraszam do oglądania. Pasek ma szerokość 1 cm i teraz potnę go powiedzmy po 10 cm. Paski mam pocięte. Do zmontowania końców będę używał metalowych elementów oraz tradycyjną metodę, czyli przeszycie. Do wykonania pierwszej szlufki użyję takiej metalowej zszywki. Pod taką nazwą też to można kupić. Występuje ona w różnych wersjach kolorystycznych: złota, ciemny nikiel, antykowane jakieś kolory. No i teraz do zamontowania tej zszywki potrzebny nam będzie jakiś szpikulec, który wycina podłużny otwór. Staramy się na środku tego paska wykonać pierwszy otwór. Warto podłożyć pod spód skórę, tak żebyśmy przez całą grubość skóry wykonali tej samej szerokości otwór. I robimy go po drugiej stronie. Mam nadzieję, że widać. No i teraz montujemy zszywkę. Wygląda to w ten sposób. Teraz przydadzą nam się jakieś szczypce, żeby zacisnąć te ostre wąsy, które wystają od środka. Ja to robię zazwyczaj tak, że przykładam te szczypce do pierwszego wąsa i całość przekrzywiam na bok. On się leciutko wygina i wtedy dogniatam go. I tak samo z drugiej strony. I tak to wygląda. Oczywiście fazujemy wszystkie krawędzie, polerujemy. Jeśli mamy szerszą szlufkę, możemy zastosować 2 takie zszywki albo 3. Nie ma w tym najmniejszego problemu. Wtedy tylko warto rozrysować sobie te otwory, tak żeby one równo nam wyszły. Jeszcze w przypadku tej zszywki warto sobie rozmierzyć mniej więcej, gdzie powinny być te otwory. Ja już to robię tak dość odruchowo, na oko, ale początkowo może sprawiać to pewne problemy, ponieważ albo nam na środku się tutaj zmarszczy skóra, jeśli zrobimy te otwory za daleko, albo zostanie nam tutaj szczelina. Teraz wykonam szlufkę przeszywaną. Do naznaczenia otworów użyję widelca. No to jest chyba jedna z niewielu prac, do których używam tego narzędzia. Wyznaczę możliwie symetrycznie otwory. Teraz szybkie otwory na maszynie. Nawlekam nitkę. Przyznam szczerze, najmniej mi się podoba ta szlufka. Nie robię dlatego właśnie tych szlówek w ten sposób.
ponieważ musimy tu trochę namotać tej nitki, żeby te końce się trzymały. Możemy to zrobić właśnie tak jak tutaj, albo tak jak w środku. Do ostatniej szlufki będę używał takich zszywek. Na pewno już je widzieliście na kanale. Są to zakończenia do zamków. Różnią się one tylko tym, że zamiast pojedynczego ostrza mają podwójne ząbki, ale da się je identycznie zacisnąć. No i teraz to wykonam. Użyję tego samego szydła. Tutaj trochę powiększę ten otwór. No i montujemy. I tak jak wcześniej, kombinerkami wszystko. I tak się to prezentuje przy użyciu zakończenia zamka. To na pewno jest dużo łatwiej kupić, choć niestety nie występuje to w różnych kolorach. Także jeśli komuś nie przeszkadza to, że będzie ta zszywka w kolorze srebrnym, no to naprawdę bardzo łatwo kupić to zakończenie. I moim zdaniem jest dużo szybsze niż jakiekolwiek inne rozwiązanie, żeby połączyć końce naszych szlówek. Porównajmy teraz te 3 szlówki. No jak dla mnie właśnie celowo tą zrobiłem też w kontrastowym kolorze, żeby było to dobrze widać. No mi akurat ten efekt bardzo przeszkadza. Nie lubię, jeśli coś jest zrobione właśnie w ten sposób. Jeśli miałbym sam wybierać, no to na pewno środkowa szlówka jako numer 1, później ta i na końcu ta do wyrzucenia. Na dzisiaj to by było już wszystko. Dziękuję Wam za oglądanie. Jeśli podobał Wam się dzisiejszy materiał, to zostawcie łapkę, komentarz dla zasięgu i trzymajcie się. Cześć!